Grób świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Prosta płyta nagrobna umieszczona we wnętrzu barokowym. O stylu, który współtworzył także Michał Anioł, świadczą aniołki, które przytrzymują portrety papieży. W trakcie wizyty w Bazylice, będąc tak blisko grobu papieża, dowiedziałem się o zatwierdzeniu beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Byłem bardzo poruszony, że Opatrzność tak to zorganizowała. Tego dnia chciałem też dostać się do kaplicy sykstyńskiej, która jest częścią Muzeum Watykańskiego. Po wyjściu z bazyliki po prawej stronie znajduje się kasa z biletami. Without ticket, by ticket line, we have ticket that way. That way, with a have ticket. ticket. When can I get the ticket? We have no. No. Without ticket, this line. To This get... office, we have ticket directly. Yes, The line. I can Okay. get... How much is the 35. 35? Jak do tej pory nie udało mi się dostać do wnętrza kaplicy sykstyńskiej. Jest oblegana. Ten sklep proponuje wejście poza kolejką za ekstra 10 euro. Próbowałem zarezerwować bilet internetowo, ale nie przekroczyłem kontroli bezpieczeństwa przelewu ze względów technicznych. Jak widać, skarby sztuki Watykanu i pieniądze są dobrze chronione. Ale jest to też i nauka dla nas, że nasza intymność, to co wewnętrzne, też ma być chronione, osłonięte. Dlaczego więc Adam i Ewa, będąc nagimi, nie doświadczali żadnych trudności w związku z tym? Do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Jan Paweł II, wiemy to już z poprzedniego komentarza, nie radzi pytać się o to współczesnych. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że większość z nas żyje na powierzchni i nie znamy wewnętrza swojej duszy i nie rozumiemy wstydu, który się w tej duszy znajduje. Drugim powodem jest to, że właśnie w naszej naturze po grzechu pierworodnym jest obecny wstyd i to różni nas radykalnie od Adama i Ewy. Papież radzi spytać się o to, dlaczego Adam i Ewa, będąc nagimi, nie odczuwali żadnego wstydu, Michała Anioła i jego fresków. Mówi, tak wiele tam powiedziano na tych ścianach. Papież mówi, by spytać Michała Anioła i jego dzieła w kaplicy sykstyńskiej o to, czemu Adam i Ewa się nie wstydzili nawzajem siebie. Zanim przeanalizujemy teologiczne przesłanie fresków genialnego malarza włoskiego, chcę przyjrzeć się wpływowi, jaki wywarła sztuka antyczna na sposób przedstawiania nagości przez artystów renesansu i baroku. Sztuka średniowieczna w XIV i XV wieku nie miała problemów z pokazywaniem nagości, ale czyniła to w konkretnych okolicznościach, o czym świadczą przedstawienia sądu ostatecznego. W XV wieku tej nagości pojawia się coraz więcej i z większymi szczegółami, jak pokazuje to sąd ostateczny Memlinga.
Przy zmartwychwstaniu wszyscy stają nadzy, przejrzyści wobec sądu Bożego. Ci, u których złe czyny przeważyły wagę sprawiedliwości, nadzy wchodzą do piekła. Jednak ci, których dobre czyny położone na szali przeważyły wagę na rzecz sprawiedliwości, a więc okazali się sprawiedliwymi, wchodzą do nieba ubrani. W ten sposób średniowieczna ikonografia sądu przedstawiała biblijną ideę wyrażoną przez świętego Pawła, że na sądzie bycie nagim oznaczać będzie, że było się człowiekiem nieprawym, złym. Sprawiedliwi zaś przywdzieją nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. Święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, jeśli tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać nań nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam ducha jako zadatek. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. W renesansie nagość w sztuce wyszła poza jednoznaczne kanony wierne objawieniu biblijnemu i zaczęła się rządzić innymi kanonami. Były to kanony sztuki antycznej, dodajmy sztuki należącej do świata pogańskiego. Spójrzmy na fresk Michała Anioła z kaplicy sykstyńskiej przedstawiający biblijną scenę przykrycia nagości Noego, o którym Księga Rodzaju mówi, że był pierwszym, który uprawiał winogrona. Któregoś dnia zasnął zmorzony snem z powodu nadmiernej ilości wypitego wina i leżał w namiocie nagi. Opowiadanie biblijne mówi o wstydliwej postawie synów Noego wobec obnażenia swego ojca. Chcąc uszanować jego godność, przykryli go, odwracali przy tym swe głowy, by nie patrzeć na jego nagość. Michał Anioł zilustrował to opowiadanie w sposób zadziwiająco odmienny. Przykrywający nagość ojca synowie sami są nadzy. Według autora klasycznej monografii o freskach kaplicy sykstyńskiej ojca Heinricha Pfeiffera, Michał Anioł odszedł od realizmu, nadając tej scenie wymiar symboliczny. 3 postacie synów Noego, Sem, Ham i Jafet, są w tym fresku symbolami 3 władz duszy, woli, rozumu i pamięci. Jednak w odniesieniu do nagości, czy nie mamy tu swego rodzaju manifestu artysty? Czy pokazując nagini także synów Noego, włoski malarz nie wyraził w ten sposób afirmacji nagości jako takiej i niejako programowo odrzucił wstyd do tej pory zawsze towarzyszący nagości. Papież wskaże w kolejnych fragmentach tryptyku rzymskiego także teologiczny powód dla tego
zanegowania wstydu przez Michała Anioła we freskach w kaplicy sykstyńskiej. Warto jednak zwrócić uwagę na ideowy wpływ sztuki rzymskiego antyku. Pokrewieństwo tego fresku z niektórymi dziełami starożytności wydaje się być oczywiste. Czy nadzy synowie Noego nie są praktycznie kopią nagich mężczyzn z tej płaskorzeźby z sarkofagu przedstawiającego mit szlachetnej Alcesty?